Siema, dzień dobry, Bartek z tej strony, witam na kolejnym sobotnim filmie. Dzisiaj znowu DeLongguś, DeLonghi Magnifica S+. Ciekawa usterka. Było to chyba kiedyś, coś kopnąłem, było to chyba kiedyś, słuchajcie, na live'ie, ale nie było chyba na filmie. A ostatnio miałem nawet o to pytania, bo usterka, która tu się wydarzyła, chcę wam pokazać jej objawy, może się zdarzyć z dwóch powodów, także już wam to pokazuję, zapraszam na kolejną naprawę. Prąd, klucz, widok na obie kamery, ja się chowam do rogu. Ekspres odpalamy. Coś by wypadało podłożyć, coś by wypadało nasypać. Tu jest, nie róbcie tego tyle razy. Nie klejcie, zwłaszcza najtańszą taśmą pakową ekspresów, bo potem to ciężko schodzi. Nieważne, kawa jakaś tam jest. Dajmy mu się nagrzać, słuchajcie. On robi kawę, robi wszystko, tylko jest problem z pewną rzeczą i były o to ostatnio pytania. W komentarzach. Miałem też telefon taki, że ktoś sobie czyścił zaparzacz, źle złożył te ząbki, źle zaczepił. To jest ważne, zaraz wam wszystko powiem. Jak źle złożycie zaparzacz i uruchomicie ekspres, to on wam narobi szkód, ten zaparzacz, no bo ekspres nie przewiduje tego, że źle złożyliście zaparzacz. No trudno tu winić ekspres. Więc jak rozbieracie sobie zaparzacz, są o tym filmy na kanale, do czyszczenia, do wymiany tych o-ringów wewnętrznych, to pilnujcie, żeby złożyć go dobrze. Zróbcie sobie dużo zdjęć i zwracajcie na uwagę, jak te dwa ramiona, zaraz je pokażę. Wyłączamy. Pokażę wam, bo to powinno być widać bez robienia kawy. Ten ekspres robi bałagan. Rozrzuca kawę. Kawę robi lurowatą, a co jest tego powodem, już wam pokazuję. Wyjmujemy zbiornik. Wyjmujemy zaparzacz. On wychodzi. Ale patrzcie, nie wiem, czy to widać dobrze, może schowam to ramionko. On się źle cofa, nie do końca, nie? No bo powinno być tak. W momencie, kiedy on się tak cofnie, to zgarniak zostawi te, powiedzmy tutaj pół centymetra kawy w środku. Przy następnym mieleniu on sobie pójdzie do tej pozycji, bo do oporu pójdzie jak najbardziej. Nasypie kawy, ale na dnie mamy pół centymetra tej kawy już. Więc on będzie za każdym razem po pierwsze robił bałagan, no bo będzie rozwalał to ciastko, część zostawiając w środku. Po drugie, on będzie, ponieważ jak wiecie już z moich filmów, DeLonghi mierzy grubość namielonej kawy, będzie ujmował z pracy młynka, no bo tej kawy będzie dla niego za dużo, tak? Bo zostaje stara. I to jest problem, bo no on się rozreguluje ten ekspres i robił będzie lurę i tak jest w tym przypadku. A co to powoduje? Są dwie przyczyny tej usterki, słuchajcie. Tu jest taki element w środku, dajmy teraz na 100% światło, żebyście mieli widno. Tu jest taki element, on tu wystaje, widzicie? To jest jego mocowanie, tu. Ta śrubka nie ma tu nic wspólnego. I on sobie siedzi, poczekajcie, wsadzę łeb, tu. Widać? O, strzelam sobie teraz z niego. On ma za zadanie zaczepić się, jak zaparzacz zjeżdża, zaczepić się o to ramię i jak zaparzacz zjeżdża, ma je pociągnąć, ale ciężko chodzi, do góry. Ale w tym konkretnym przypadku, jak sobie spojrzycie, coś tam widać. On nie ma końcówki, odpadła. Już wam pokazuję, jak to jest w nowym. Chodzi dokładnie o to, że w tym tutaj wewnątrz, przybliżę wam, odpadł ten element. To się zdarza. On jest tutaj na wsówce, na spince stalowej. Ponieważ ten element musi być w miarę tutaj elastyczny, no bo zaparzacz jak jedzie w tą stronę, to zagarnia, o ile dobrze pamiętam, a jak jedzie w tą, to ma się to odgiąć, bo to pracuje w tą stronę. Spróbuję wam to pokazać, jak już wymienimy ten element, natomiast wymiana tego elementu da się. Słuchajcie, da się od wewnątrz. Jest to zabawa, ale ja wolę to zrobić, bo już nauczony doświadczeniem, wolę to zrobić tak, jak się to robi, czyli rozbrajamy maszynę. No trzeba go niestety, słuchajcie, rozebrać praktycznie na pół. Zaraz to zobaczycie. No to co? To już widzieliście wielokrotnie, więc ja go obieram do momentu, aż będziemy mieli dostęp do wszystkiego. Lecimy.
i dobra, mamy go obranego z podstawowej skórki. Chodzi o to, aby rozdzielić ten ekspres w tą stronę na pół. Musimy się dostać, ta rama składa się z dwóch części, mniej więcej w połowie. Więc musimy się dostać tak, próbujemy odkleić, chociaż ja z reguły to uszczelnienie przecinam. I tak zrobimy w tym przypadku, słuchajcie, bo odrywając to się szarpie, to jest już wiecie, wygrzane, stare, zwulkanizowało się, nie wiem, nie znam się na technologiach łączenia tego typu materiałów, widzicie, tu już się na przykład nie trzyma. Jak to zrobić? No słuchajcie, rzadko trafiam tą usterkę, więc musimy cały ten, patrząc na prąd w prawy bok, cały ten bok odkręcić, więc wszystko co ten bok trzyma, trzeba też odkręcić, słuchajcie. Na pewno ekran, bo musimy odkręcić prawą stronę infuzora. Tutaj potrzebuję śrubokręta. Jedziemy z tematem. Mamy to. No wychodź. Mamy to. Możemy sobie wypiąć, słuchajcie, panel. Żeby go tutaj wydobyć stąd. Jakby jasna sprawa. On sobie tu może wisieć, my tej strony nie dotykamy. No wylewkę trzeba odkręcić do końca. Dzisiaj już, słuchajcie, przy sobocie wkrętarką. Trzeba będzie też zdjąć tą frontową maskownicę, już widzę. Zaraz to uczynimy. To jest, wiecie, to jest kategoria usługi pod tytułem, ta część kosztuje chyba 30 zł, nie pamiętam, niewiele. Ale trochę jest roboty. Trochę jest roboty. No zresztą na tym filmie dzisiaj to zobaczycie. Wypinamy mikroswitcha, krańcówkę górną, żeby te przewody uwolnić. Od razu, jak jesteśmy z tej strony. Ta przednia maskownica. Stąd jedna. I tu dwie. No weź traf. Jedna. I druga. Raz. Dwa. Teraz nam zejdzie ten front. Przynajmniej mam taką cichą nadzieję. O, to na bok. Wylewkę możemy właściwie położyć. To sobie wisi na silikonowych wężykach, nic się tu nie wydarzy. Oczywiście trzeba na to uważać. Musimy wykręcić te dwie śruby, bo one się trzymają tej strony, tak? No to śrubokręt kręcimy. Jedną mamy. I drugą mamy, słuchajcie. Ramkę też. Tu nam wypadną na bank te podstawy do tych śrub, więc też je wyjmijmy, żeby nie zginęły. To są takie, no w to wchodzi, wielokrotnie pokazywałem, ta śruba trzymająca infuzor z tej strony. No i teraz zaczynamy tutaj rozkręcanie. Zaczynamy rozkręcanie, a rozkręcanie zaczynamy tak jak mówiłem. Ja tego nie odklejam, leży. Nie odklejam tego, tylko przecinam tu w miejscu łączenia. To i tak się potem sklei ze sobą, więc tutaj nie ma żadnego problemu. A zrywanie tego jest słabe, słuchajcie, no uwierzcie mi na słowo. Przecinka, potem to się palcem sklei ze sobą, nic tutaj się złego nie stanie. No i teraz tak, tam się nic nie dzieje, bo panel sobie wisi w powietrzu. Trzeba zdjąć tą klapkę boczną, bo bodajże gdzieś tu jest schowany wkręt. Bo musimy wszystkie te wkręty podkręcać. Jak wyjąć tą klapkę? Trzeba wypiąć stąd. No proszę cię, wyjdź. Nie wiem, czy to widzicie. O! No i teraz już po problemie, bo to jest taka po prostu... Tak to działa, nie? Wszystko jasne. I tu jest właśnie schowany wkręt, o który mi chodziło. I teraz zapamiętajcie sobie, gdzie jaki wkręt był. To jest ważne. Ja nawet czasami zapominam, muszę patrzeć. Tu mamy torksy. A gdzie jest torks? Czy to jest ten torks, czy to jest mniejszy torks? Mniejszy, czyli zakładam moją głowicę do wkrętarki. No i lecimy. Powiedzcie, mieliście taką usterkę? Znacie taką usterkę? Dajcie znać. Odkręcamy. Nie da się.
Nie ten Torx. Czyli tutaj nie te 20, tylko pytacie o to? Nie te 10, tylko te 15. No, pytacie mnie o to, a ja po prostu wiem, których końcówek używać. Tutaj może iść ciężko. Bo to dobrze trzyma, to jest plastik. Na dole taka długaśna, słuchajcie. Ja sobie to tu poukładam, chociaż ja już mniej więcej pamiętam. Tu śruby nie ma. No to teraz tutaj powoli odkręcajcie, bo one dosyć ciężko idą, żeby wam się łeb nie ukręcił. Mówię o łbie śruby oczywiście. Mnie się na razie odkręciła wkrętarka. Dobra. Wiecie, żeby nie szarpnąć za mocno tej śruby. Kurczę, jeszcze nie idzie. Bo się ukręci. Będzie problem. Może nie jakiś wielki, ale problem. Strasznie ciężko akurat tym idą, no ale to tak zawsze idzie, słuchajcie. Aż ciepła się zrobiła. O, coś tam ciekło. Dobra, to mamy to będzie góra. Co dalej? Na pewno musimy wykręcić ten czujnik, ale to zaraz. Tu już mamy krzyżaczka, czyli zmieniamy końcówkę. No i lecimy dalej, słuchajcie, odkręćmy od razu ten czujnik. Jeszcze musimy odkręcić za chwilę elektronikę. Nic tam nie przygniatam? Oczywiście, że przygniatam. Tu sobie wczepię na razie, żeby to nie latało, nie niszczyło się. Mamy wypięty czujnik. Dobra. Tu musimy wypiąć wodę. Trochę się poleje. Trochę roboty przy tym jest. Może nie jakoś przesadnie dużo, ale trochę jest. No dobra. Musimy wykręcić wszystko, co jest przykręcone do tej połówki, słuchajcie. Czyli musimy wykręcić też mocowanie przycisku Power On łącznie z mikroswitchem. Tu będzie trochę zabawy, ale jak wykręcimy elektronikę, to nam to wszystko pójdzie do tyłu. Tutaj uważajcie z wkrętem, aby nie pokaleczyć elektroniki. No bo jak zrobicie dziurę w elektronice, to może być kiepsko. Widzicie, wszystkie przewody idą tak naprawdę do tyłu. Teraz tu się muszę wdziabać jakoś. Może tutaj to śrubokrętem, bo coś zaraz tą wkrętarką uszkodzę. Kręcimy. Gdzie śrubka? Zaraz ją znajdziemy. Jeszcze gdzie jest? Tu na dole jest, czy nie ma? Nie pamiętam. Tu nie ma, tu nie ma. Tu jeszcze gdzieś musi być. Jest. Mamy to. No i dalej, no. Tu już idzie, ale jeszcze gdzieś tu jest schowana. O, mamy ją tutaj. Tutaj podejdę ładnie wkrętarką, no to odkręćmy wkrętarkę. Ta cała elektronika już nam powinna wyjść pod warunkiem, że wyjmiecie. Fajny to pomysł, nie? Żeby przewody trzymać kawałkiem wężyka silikonowego. Pewnie takich ścinek wężyków w DeLongusiu mają od cholery, że tak powiem, bo no, składają ekspresy, tak? O, znalezione, zaginione śrubki wszystkie. Przy okazji teraz tą całą wiązkę. Ja wam pokazuję taką metodę, może ona nie jest zbyt estetyczna, ale jest najprostsza na zrobienie tego. To wszystko dobrze by było, żeby sobie tutaj gdzieś wisiało. No bo czemu nie? Tu nam wszystko powinno wyjść. Dobra, ta elektronika, może ja tylko podłożę tu ręcznik papierowy, żeby tu jakaś kropla wody jakby wpadła. No to taka na pająka metoda, ale działa. A jak coś jest głupie, a działa, to znaczy, że nie jest głupie. No to lecimy tu śrubę. Tu już jest, nie, też jest Torx. To wracamy do Torxa. No i wykręcamy te dwie. Ta idzie jakoś luźniej. Nisko, wysoko, wysoko. Jeszcze tu. Wszystkie są tej samej długości, także jest nadzieja, przynajmniej na razie, że nie pomylicie i że ja nie pomylę przede wszystkim.
Wszystkie 4 tej samej długości. Tu mamy krzyżakową. Tu mamy też krzyżakową. No to idziemy na gwiazdkową końcówkę. Tu jest jeszcze śrubka, wkręt. To są wszystko oczywiście wkręty, ja tak potocznie mówię. No więc mamy kolejną. Czy ona już wyszła? I jeszcze. To kręcimy dalej. Dobra, a jest krótsza, zwracam uwagę. Co jeszcze? No ta. Idzie. Idzie. Można też palcami, jak ktoś chce, też krótsza. I z tego co pamiętam, mogę się mylić, to jeszcze są na dole wkręty. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. To teraz muszę uważać, jak to kładę, żeby nic nie zgnieść. Wlewa się woda z pojemniczka, z ociekaczki tak zwanej. I te 3 wkręty też out. I to wszystko. Przynajmniej jeśli o niczym nie zapomniałem, to wydaje mi się, że to jest wszystko. Ale widzicie, ile roboty trzeba wykonać, żeby tego pipka, nazwijmy to. Ja nawet nie pamiętam, jak to się fachowo nazywa. Pewnie tu na dole wam dopiszę. Weźmy to, by nie było mokro. Wytrzyjmy od razu z tej ociekaczki, w ogóle się i pozbądźmy. Okej, tu musi być sucho. No i co, na koła, tylko już uważajcie, bo on już się może rozpaść w rękach. O, młynek wyciągam niechcący. No i stoi. I on tu już widzicie, zaczyna pracować. Ten przewód mogę sobie w tej chwili już wyjąć. Czy on się jeszcze gdzieś trzyma? Tu mi coś jeszcze trzyma, mam takie wrażenie. Ale może mylne. Tu jest odkręcone, czy tu jest jeszcze jakaś śrubka? Nie, czy pod naklejką? A, tu jest jeszcze śrubka, słuchajcie. Tu jest jeszcze śrubka. No nie wszystkie wykręciłem, jak się okazuje, jeszcze tu. Tu mamy też torks. No i co? I wio. Lecimy. O, widzicie, już nawet w rękach się rozpada. Tu też będzie długa. No to wyłaź z podkładeczką. No i tyle. I teraz, słuchajcie, tam ten bok nam schodzi. Tu mamy teraz do posprzątania. Więc zróbmy to, słuchajcie, od razu, żeby był porządek. Mamy to, ale nas interesuje ta połówka. Tą wyczyściliśmy, w ogóle fajnie widać, słuchajcie, to fajnie pokazać. Czekajcie, gdzie ten zaparzacz tam leży? Nie ma, zginął, jest. Patrzcie, jak to działa. Teraz można sobie pracę, jakby uzmysłowić pracę. Instruuję i objaśniam. Zaparzacz jedzie w dół, o te właśnie zaczepy, które zaraz zobaczycie, odpowiednio się ustawia. Młynek zaczyna mielić, on jest wtedy w tej pozycji. Nawiera do komory, kończy się mielenie, zaparzacz zaczyna się przekręcać, dojeżdża do tłoka, ten tłok wciskając, widzicie, ja teraz nie będę tutaj się męczył, ale to jest naprawdę dużo siły. Wciskając ten tłok, dotykając, domykając tu krańcówkę, zaczyna się proces parzenia. Nie ma tutaj technologii, słuchajcie, kosmicznej. Fajnie to działa. No i tyle. Ale ta połówka nas nie interesuje. Wracamy do tej połówki. Tu są, to idzie generalnie, jak to było? To idzie tak. Więc mamy tutaj 2 te zgarniaki. Jeden jest tu. A my mamy uszkodzony ten. I teraz widzicie różnicę, zobaczcie. Widać chyba różnicę. Właśnie ten element, który odpadł. O. Tutaj nie ma tego frontowego plasticzku. Słuchajcie, jedziemy z tym. Rzadko są te usterki. Najczęściej to jest błąd właśnie użytkownika, który weźmie się za regenerację zaparzacza samemu i nie zwróci uwagi, żeby dobrze go złożyć. I wtedy pojawia się ten problem. On jest tu na takim tłoczku. Ten tłoczek trzeba wypchnąć, słuchajcie, w tamtą stronę. Widzicie, już tu wyłazi dzida. No to go wyciągnijmy. Nie jest to takie hop siup go stąd wypchać. No ale da się, słuchajcie. To wiem na pewno, że się da. Więc wypychamy go dalej. O.
Go próbuję złapać pensetą. Wyszedł i wszedł. Dobra, mamy to. No to jest po prostu tłoczek. Teraz mamy to uwolnione. Zapamiętajcie sobie, jak to włożyć. Wie z doświadczenia. Czyli to nam idzie generalnie w ten sposób. Wyciągamy stary, wkładamy nowy. Dobrze ja to wkładam? Bo już zgłupiałem. Dobrze. Wkładamy nowy. Dobrze jest sobie teraz tą sprężynkę stąd wyjąć. To mam nadzieję mi się tu utrzyma. I tą sprężynkę od razu zaczepić. O, i wkładam. No i to będzie nam teraz tak wypadać, bo to jest złośliwość rzeczy martwych. Trzeba to naprężać. Wsuwamy, trzymamy. No i teraz trzeba włożyć ten tłoczek, słuchajcie. Ten element jest bardzo ważny w ekspresie DeLonghi. Bo no nie będziecie pili dobrej kawy, będzie wiecznie bałagan w tym ekspresie i tak dalej. Tutaj oczywiście ja się będę teraz męczył, a wy się będziecie ze mnie naśmiewać. No ale co zrobić? O, udało się. Udało się, słuchajcie. Tak to działa. Dopchnijcie go tu dobrze. O. No i tak to ma działać. A tu jeszcze dla potomnych widać. Co tu jest nie tak? No połamało się. Czasami się łamią same z siebie, ale raczej rzadko. Najczęściej, no tu się sam z siebie połamał, bo tu wszystko jest ok. Najczęściej są uszkadzane przez użytkowników przez nieumiejętne złożenie zaparzacza. No i dobra. I co nam pozostaje? Trzeba to teraz złożyć w całość. Nie ma innej drogi, mój drogi. Jak tylko, to teraz spasować. Czyli jakoś tak. Trzeba się wcelować. Dobrze ja to składam? No raczej dobrze, słuchajcie. Ale tak wygląda, jakby to nie od tego ekspresu było. O. Zwróćcie uwagę, czy nic nie zostało przycięte. Raczej nie. Czy to się dołem zeszło? Dołem się nie zeszło, a ja znowu jeżdżę po tej wtyczce, zaraz będę taśmę wymieniał. I jak tak dalej pójdzie, dobra. To lecimy od góry, słuchajcie teraz. Składamy w totalnie odwrotnej kolejności, jak rozkładaliśmy, więc lecimy.
40 minut, godzinka roboty. Jesteśmy w domu. Dalej go nie składam, bo to już jest rzecz wtórna i oczywista. No ale trzeba go odpalić i sprawdzić, słuchajcie, czy to działa. No i jeszcze oczywiście checklista, czy wszystko powpinane. Wężyki powpinane, tamtej strony nawet nie ruszaliśmy, więc nie ma się co zastanawiać. Może nie wybuchnie, działa. To już jest jakiś sukces, słuchajcie. Zbiornik wody mamy tu, z filterkiem. Widać, że oryginal. Tu pozostaje go odpalić, nie? Włączymy, wyłączymy i sprawdzimy, jak ustawił się zaparzacz. Pyk. Jeszcze ociekaczka. To jest ważna rzecz, żebyście nie mieli wody na blacie. Ładnie chodzi. To po pierwsze. Wkładamy tu. Zasuwamy. Wyjmujemy zbiornik wody, słuchajcie, i wyciągamy zaparzacz. No i widać. Jest zlicowane. Wszystko jest w porządku. Teraz ważna rzecz, jak wam szwankował, tu jeszcze doklejam ze sobą tą tasiemkę, którą przyciąłem, jak wam szwankował ekspres pod tytułem DeLonghi Dynamika S. To jest S Cappuccino chyba, no ale DeLonghi. To on się rozstroił, słuchajcie. I trzeba mu zrobić encoder reset w tym modelu. Z tego co pamiętam, wyłączamy go z tyłu guziczkiem. Jeśli nie ma guziczka, to wyłączamy go z prądu. Dajmy się kondensatorom rozładować. Przytrzymujemy power i pojedyncze espresso i odpalamy. Tak mi się wydaje, że to właśnie jest ten efekt. No i teraz go wyłączamy, włączamy. Autodiagnostyka, odpalamy. Ja nasypuję kawy i o kawie za chwilę też wam powiem. Tylko zginął mi klosz. Hopper profesjonalny z napoju z magnezem. No niech się tu przewrócę. Zaczekajmy aż się nagrzeje, słuchajcie. Cała ta praca, no wiadomo, wyczyszczenie przy okazji w środku, no umówmy się, jak już mamy rozebrany ekspres na pół, to odkurzmy, wyczyśćmy. Odłamało się to. Nawet sprężynka została, ale to jest te, wiecie, tutaj 2 mm tego elementu plastikowego. To jest te 5 mm, 3-5 mm źle ustawiającego się bloku. Robi to różnicę, słuchajcie, jak widzieliście zresztą. No to co? To kawa. Nie ma na co czekać. Trochę garść kawy. Zobaczymy, jakiego on cake'a zrobi po tym resecie encodera. Wiem, wsypuje mi się do środka. Będę ten ekspres jeszcze odkurzał w środku. Kawa oczywiście najmocniejsza. No i nie wiem, dajmy tą. I kawa już wygląda nieźle, ale to nie jest to. Zobaczmy cake'a. No maleństwo. Ten ekspres musi się teraz wysterować. Następny proszę. Już mieli dłużej, słuchajcie. I on będzie teraz dokładał. Będzie dokładał. Aż się wysteruje według zaprogramowanego jakby założenia producenta, jak ten cake według ekspresu powinien mieć grubość. Ja nie wiem, jakie to jest. Jaką ma DeLonghi zakładaną grubość. Jakby ile ma się nasypać gram czy objętościowo do zaparzacza. Nie wiem, jeśli wiecie, komentarze wasze. Ja teraz zrobię z 10 kaw, słuchajcie, żeby on się dobrze wysterował i do was wrócę. Mamy to. Taki już wstępnie tutaj dopieszczony, no jeszcze widać, wymaga trochę uwagi, ale to jakby ostatnie szlify to za chwilę. Złożony, naprawiony, klient będzie zadowolony. Oby. Winowajca. Niech tu leży. Odpalmy go, niech on się wypłucze. Niech on się wypłucze i kończymy. Widzicie, trochę jest roboty z tą usterką. Ciekaw jestem, są tutaj wśród nas osoby, które wymieniały to od tej strony? Bo ja któregoś razu to wymieniłem z tej strony i potem stwierdziłem, że pokaleczone łapy, męczenie, przekręcanie tym ekspresem na wszystkie strony chyba szybciej, prościej w sumie, jak się wszystko weźmie pod uwagę, jest po prostu go rozebrać, przy okazji się go wyczyści, więc są same plusy dodatnie, tak? Dawaj, dawaj! Bo lud czeka na kawę.
Parzymy kawę, ja zrobiłem na nim około 10 kaw, więc on już się wyregulował w miarę. On jeszcze będzie oczywiście korekty wprowadzał. Za każdą kawą DeLonghi wprowadza te korekty do długości czasu mielenia. No ale nam chodzi w tej chwili o co? O zrobienie mocnej kawusi do przezroczystej filiżanki, więc patrzymy, co się dzieje. Parzymy. Ja sobie już, słuchajcie, przygotuję prezentację. Kawka się parzy. Wiadomo, tu jeszcze trochę regulacji młynka potrzeba, ale jak widzicie, wygląda, nawet nie będę jej podnosił. Wygląda to nieźle, słuchajcie. Tyle. Wymiana tego elementu, godzinka roboty. No wiadomo, na filmie trochę dłużej, pewnie byłoby trochę szybciej, ale tej roboty jest. Dla niewprawionej ręki pewnie jeszcze dłużej. Przypominam o kawach. Czerwona mi się wyszła. Zielona 85% arabika, 15% robusta. Czerwona, której tu nie ma w tym zestawieniu, 60% arabika, 40% robusta i najnowsza, mocna dzida, 10% arabika, 90% robusta. We wtorek był film z testami przeze mnie tej kawy. Jest naprawdę dobra. To jest w tej chwili moja ulubiona kawa. Oceny, o dostępność zapraszam na maila, który tu przed chwilą albo teraz się wyświetlił. I tyle. Jak się podobało, dajcie lajka. Jak się podobało, dajcie suba. Napiszcie, czy mieliście taki problem, czy złożyliście kiedyś źle zaparzacz. Ciekaw jestem, ile takich przypadków się zdarza, bo u mnie to się zdarza rzadko, ale się zdarza, jak widać. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor. Smacznej kawki, trzymajcie się, cześć. Słuchajcie, coś tu kurczę. Paczka przyszła jakaś. Wow. Nie spodziewałem się żadnej paczki. Patrzę. Hashtag JCH. Hashtag SPD. Co to za tajne znaki? Boję się rozpakowywać, no ale do odważnych świat należy. Jedziemy. Tniemy pieczęcie. Nie chcę pokazywać przodem, ale to wiecie, no włos w prezencie. Chyba nie łoniak. Tnę tak, żeby nie pokazywać nadawcy. Kraków. Co to jest? Co to jest? Otwiera... Dzięki. Otwieram, słuchajcie, ja otwieram za chwileczkę, kliencie drogi. Ja otwieram prezenty jak dzieci. Wiecie co? Żeby było, rozpakuję, zrobię pauzę i wam pokażę. Powiem wam, że dziękuję. Nie ma żadnego listu przewodniego. Jest paragon w środku, nie wiem, chyba muszę zapłacić. Pani Ula jest nadawcą. Dziękuję. A teraz patrzcie. Pierwsza część. Tam daradam. Spróbuję to zmontować. Dziękuję. Fajne. Ale to, co mam pod biurkiem, to padniecie. Patrzcie, jakie świetne. Będę teraz tłukł pająki i inne gady, które mnie tu atakują. Dziękuję, bardzo dziękuję. Jeszcze raz trzymajcie się, mówi do was Bartek. Cześć! No cóż, to miejsce jest kompletnie chore. Pachnie patologią.